Interesuje się ciężką muzyką i chciałeś posłuchać sobie jakiejś płyty, ale jest mnóstwo zespołów, gatunków oraz płyt. Tego wszystkiego jest aż tyle, że ciężko się w tym wszystkim połapać, dlatego trzeba robić o tym filmy i ja to robię. Jestem Todd Stoczek i zapraszam Was na kolejny film z serii o albumach, gdzie omawiam płyty różnych heavy metalowych zespołów. Mówiliśmy sobie ostatnio trochę o amerykańskim death metalu, jednak nie mówiłem o jednym zespole, który jest dla tego gatunku bardzo ważny. A mowa oczywiście o Possessed. Possessed to amerykański zespół metalowy założony w 1983 roku w San Francisco. Kapela ta powszechnie jest uważana za protoplastę gatunku death metal, którego nazwa wzięła się od jednego z utworów zespołu. Muzyka grana przez Possessed to death metal z dużymi wpływami thrash metalu. Jedynym muzykiem, który pojawia się na każdej płycie, jest Jeff Becerra, pełniący funkcję wokalisty, a także przez pewien czas również basisty. Grupa ta miała parę przerw w działalności, ale mimo to wciąż funkcjonuje. Jednak mimo iż grupa jest bardzo ważna dla rozwoju muzyki, to do dnia dzisiejszego wydała tylko 3 albumy studyjne, więc odcinek ten raczej nie będzie strasznie długi, więc bez zbędnego przedłużenia lecimy. Zacznijmy od pierwszej płyty studyjnej zespołu, jaką jest wydany w 1985 roku album Seven Churches. Album uważany jest za pierwszą płytę death metalową w historii, zaś sama nazwa gatunku pochodzi od znajdującego się na tej płycie utworu o tej samej nazwie. Jeśli natomiast chodzi o muzykę na albumie, to tak jak wspomniałem, jest to taki trash death metal, bo mimo iż album został sklasyfikowany jako death metal, to jednak słychać tu zauważalne elementy trashu. I czy wyszło to dobrze? Moim zdaniem tak. Muzycznie ten album wypada świetnie, zwłaszcza riffy gitarowe, które są po prostu niesamowite i album jako całość jest po prostu mega. A utwory z tej płyty to na dzień dzisiejszy klasyki, czy to Pentagram, Twisted Minds, tytułowe Seven Churches, czy wspomniany utwór death metal. Zresztą album ten sam w sobie jest na dzień dzisiejszy klasykiem. Także podsumowując, Seven Churches to absolutny klasyk, jeśli chodzi o Possessed i najlepszy album tej kapeli, a to także pozycja obowiązkowa dla fanów tego zespołu oraz death metalu. Na kolejny nie musieliśmy długo czekać, bowiem rok później dostaliśmy album Beyond the Gates. Można powiedzieć, że Beyond the Gates to album podobny do swojego poprzednika. Nie jest to identyczny w żadnym wypadku, ale mimo wszystko jest podobny. Ale czy to oznacza, że jest zły? Absolutnie nie. Uważam, że płyta brzmi równie dobrze co Seven Churches i tak samo dobrze się tego albumu słucha. I muzyka na nim to również thrash death metal. Moim zdaniem, tak jak poprzedni album, jest to klasyk, jeśli chodzi o ekstremen, bo umówmy się, oba albumy to tak naprawdę pierwsze albumy death metalowe, patrząc z historycznego punktu widzenia, więc są ważne dla rozwoju ekstremy i z tym się kłócić nie można. Ale jednak te albumy same w sobie, moim zdaniem, są naprawdę dobre. Więc podsumowując, uważam, że Beyond the Gates to naprawdę dobry album i płyta godna polecenia. Więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie słuchał, to bardzo polecam, bo tak jak wspomniałem, podobnie jak jego poprzednik, jest to bardzo ważny album dla muzyki, ale też udana płyta, którą warto sprawdzić. Rok po wydaniu Beyond the Gates, zespół wydał jeszcze epkę The Eyes of Horror, która później ukazała się na reedycji albumu Beyond the Gates, a także na kompilacji wraz ze wspomnianym krążkiem. I po wydaniu tej płyty zespół zamilkł na długi czas, bo może i trudno sobie to wyobrazić, ale na kolejny album Possessed trzeba było czekać aż 33 lata. I to jest bardzo długo jak na przerwę między płytami muzycznymi i w tym czasie wydarzyło się wiele rzeczy. Między innymi w 1989 roku wokalista Jeff Becerra podczas napadu został wielokrotnie postrzelony, w wyniku czego został sparaliżowany od klatki piersiowej w dół. Z tego powodu odszedł od posady basisty i obecnie jest tylko wokalistą. W trakcie tej przerwy ukazało się także parę mniejszych wydawnictw, ale nie było mimo wszystko żadnego albumu studyjnego. I należy też wspomnieć, że w tym czasie zespół miał też przerwy w działalności. Pierwsza trwała od 1987 do 1990, a kolejna od 1993 do 2007. W tym czasie również bardzo zmienił się skład grupy i ze starej ekipy pozostał tylko Becerra. I kiedy to zespół został reaktywowany, to grał też koncerty. No i po 33 latach w 2019 roku grupa powróciła z nowym albumem studyjnym pod tytułem Revelations of Oblivion. No i teraz sobie zobaczmy. Ponad 30-letnia przerwa między albumami, powrót do działalności, nowy skład, niepełnosprawny wokalista, no to wszystko razem nie zapowiadałoby jakiegoś niesamowitego albumu, prędzej sporą porażkę. Więc można było mieć spore obawy co do tego, czy im się uda. No i czy udało im się, czy zamiast tego dali ciała? Otóż udało im się i to w świetnym stylu. Muzycznie Revelations of Oblivion
To podobnie jak poprzednie albumy, death metal z elementami trashu. Jednak brzmienie tego albumu jest dużo bardziej współczesne i przyznam, że płyta ta brzmi naprawdę dobrze. Już od samego początku witają nas porządne łomoty, takie jak Demon, Damned czy No More Room in Hell, więc moim zdaniem jest porządnie. Nie jest to najlepszy album Possessed, ale uważam, że jak na album będący powrotem po tak długiej przerwie, jest po prostu świetnie. Także moim zdaniem Revelations of Oblivion to świetny album i przykład na to, jak wrócić po bardzo długiej nieobecności na scenie i jak zrobić to dobrze. Więc jest to album zdecydowanie wart polecenia i jeśli go nie słuchaliście, to uważam, że naprawdę warto. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Mój ranking i topka zaraz wyświetlą Wam się na ekranie. I to ode mnie na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie też subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i cześć.